a tego na pewno silny nie da. Pamiętam, testowaliśmy jeszcze w wysokich obrotach, dawno temu, pierwszy chiński samochód, to był Landwind, no to był dramat. Nie Hongqi, nie Hongji, a Hongqi. Czerwony sztandar. Widać, że czerwony? Widać, że czerwony. Ten i ten. Chiński samochód elektryczny. Konkurent, uwaga, dla Rolls-Royce'a, Culinana, dla Bentleya, Bentaygi, Mercedesa Maybacha GLS. Tak, tylko za ułamek tej ceny, bo ten samochód kosztuje 440 000 złotych. Ja nazywam się Juliusz Szalek i opowiem Wam o tym chińskim premium elektryku. Samochody, które od samego początku powstawały pod marką Hongqi, były to samochody właśnie reprezentacyjne. Były to limuzyny, były to duże, wygodne samochody, których normalnie nie można było kupić. Trzeba było zapisać się do partii, zostać nie tylko członkiem partii, ale prominentnym przedstawicielem. I wtedy można było zasłużyć sobie na taki samochód. Struktury partyjne tymi samochodami jeździły. Dopiero w 1980 roku, kiedy w Chinach zaszły pewne zmiany polityczne, marka tak naprawdę popadła w niebyt, miała problemy i przestała istnieć. Ten moment wyczuło Audi, które po wielu latach później postanowiło zainwestować w tę markę. Czy może Chińczycy znaleźli partnera, powstało joint venture i właśnie na bazie starych modeli Audi zaczęto znowu produkować samochody już dostępne dla szerszej grupy odbiorców, ale cały czas były to samochody luksusowe, samochody tworzone z myślą o notablach, o dygnitarzach partyjnych. Czy to nie jest dobry moment, żeby nie pogadać o polityce? Żebym ci nie pokazał, gdzie pieprzy... Owszem, ale my na kanale Made in China polityką się nie zajmujemy. My oceniamy samochody jako takie. A ten samochód jest naprawdę wyjątkowy, bo to samochód klasy premium wśród chińskich aut. I wiem, że przyjdzie to niektórym trudno, żeby przyswoić taką wiedzę, ale Chińczycy potrafią produkować tanie, plastikowe, brzydkie i średnio wyposażone samochody, ale potrafią produkować także takie samochody jak Hongqi EHS9. Przyznaję się, do tych nazw trzeba się przyzwyczaić. Tym bardziej, że w wielu miejscach tego samochodu znajdziecie jeszcze oznaczenia, które nam, Europejczykom, nie mówiącym po chińsku, niewiele mówią. Chińczycy do budowy tego samochodu wymyślili nową platformę przeznaczoną tylko i wyłącznie do SUV-ów segmentu F elektrycznie napędzanych. Przyhamuj, Bernaś, bo pofruniesz! Ale to nie znaczy, że mają tylko jedną platformę. Nie, bo nie mają jednego modelu. W Polsce za pośrednictwem prywatnego importera ten samochód dostępny jest na naszym rynku, ale Hongqi tak naprawdę to marka, która ma w swoim portfolio wiele innych modeli. Jest sedan, oczywiście luksusowa limuzyna i kilka innych modeli. No i oczywiście ambitne są też plany na przyszłość. Spójrzcie na samochód. Samochód jest monumentalny, jest olbrzymi, ma gigantyczny przód. Może się on podobać, może się nie podobać, ale pewne nawiązania do Rolls-Royce'a jednak tutaj widzę. Najważniejsze jest jednak to, że wszystko jest bardzo ładnie spasowane. Tutaj mogłoby być lepiej spasowane, ale jeśli chodzi już o montaż lamp, montaż tych wszystkich dekorów, takich świecących, bo przystoi w takiej limuzynie, żeby to wszystko błyszczało, to wszystko się świeciło, to akurat się nie świeci, żeby to wszystko było spasowane i wyglądało idealnie. To naprawdę jest jeden z tych samochodów, który zrywa z dotychczasowym wizerunkiem samochodów chińskich, powiedzmy sobie szczerze, u nas cały czas kojarzonych z samochodami tandetnymi, z samochodami plastikowymi, z samochodami trochę bardziej zacofanymi niż nasze europejskie konstrukcje. Tutaj absolutnie wszystko jest na topowym światowym poziomie. Tak naprawdę jest wszystko to, co we współczesnych samochodach tej klasy być powinno. Widzicie ten element? To nie jest tylko ozdobna listwa z jakimiś tam LEDowymi paskami, tylko w momencie ładowania tego samochodu ten pasek sygnalizuje, jak naładowana jest bateria. Bateria ma pojemność 92 kWh netto. W zależności od konfiguracji, bo u nas ten samochód jest dostępny
w wersji czteronapędowej, ale może być także w wersji jednoosiowej, jeśli chodzi o napęd, to wtedy ten zasięg jest oczywiście dłuższy. Tutaj producent deklaruje, czy importer deklaruje, że to jest nieco ponad 400 km. Muszę przyznać, że to jest taki parametr podawany dość na wyrost, bo jazda tym samochodem, który waży ponad 2 tony 600 kg, jest naprawdę okupiona dużym zużyciem energii, ale o tym za chwilę jeszcze powiem. Najważniejsze jest to, że bagażnik jest olbrzymi i w zależności od konfiguracji, bo mamy tutaj do czynienia z 3 rzędami foteli, ma on albo niewiele pojemności, albo ma prawie 600 litrów pojemności, a nadal mamy 2 bardzo wygodne, komfortowe fotele. Bardzo fajne jest to, że jak to w przypadku samochodów elektrycznych bywa, nie ma tunelu środkowego, ale to też jest kłopot i to też wpływa na komfort, bo płaska podłoga wcale nie jest wygodna, jeżeli nie mamy tutaj takiego progu. Tutaj stopy są nieco niżej osadzone, przez to siedzi się wygodnie, bo fotel też jest postawiony na takim podwyższeniu. Jak na limuzynę klasy premium przystało, jest tutaj bardzo wygodnie i spójrzcie, co powoduje, że tutaj jest naprawdę wygodnie. Tego typu dodatki. Miękka podusia, w której tak naprawdę zapadamy się. Bardzo wygodny fotel z miękkiej skóry. Tutaj już nie ma mowy o skórze ze sztucznej świni. Tutaj skóra jest prawdziwa, więc można podróżować naprawdę w, powiem Wam, królewskiej atmosferze. 2 porty USB, gniazdo zapalniczki i normalne gniazdko. I tu widzicie, z różnymi standardami. Czyli jeśli mamy na przykład standard jakiejś wtyczki amerykańskiej, nie ma problemu. Chińskiej, nie ma problemu. Na pewno jesteście ciekawi, czy zmieszczę się do tyłu. Jesteście ciekawi? Tu muszę otworzyć to. Jak tutaj wejść? Prześwietliliśmy ten samochód dokładnie i nie ma żadnego jednego przycisku, którym ten fotel na przykład przesunąłby się do przodu. No masz przerwę. Jedyne zatem, co przychodzi nam na myśl, to przejście przez środek. Uwaga, będę wypinał tyłek teraz. Ze względu na drastyczny charakter tej sceny postanowiliśmy zastąpić ją materiałem poświęconym languście. I gdybym był małym, niekoniecznie chińskim dzieckiem, nie? I gdybym był małym dzieckiem, na przykład o wzroście 120 lub 130 cm, to mieściłbym się tutaj idealnie, ale że nie jestem dzieckiem o wzroście 150 ani 120, tylko mam 198 cm wzrostu, no dotykam głową sufitu, kolana mi się nie mieszczą, więc jakby tutaj ktoś usiadł na przykład silny, to już by było bardzo ciekawie i na przykład ubolewam nad faktem, że nie mogę sobie pochylić oparcia bardziej, bo wtedy byłoby mi wygodniej, ale mam tutaj schowek, mam tutaj port USB, sąsiad też ma port USB, więc na daleką trasę owszem. Auto na naszym rynku dostępne jest w 3 wersjach wyposażenia, to jest wersja Business, wersja Luxury i wersja President. Siedź w kącie, a znajdą cię. Wersja prezydencka, ona właśnie ma układ foteli 222. Możemy sobie kupić wersję z tylną, normalną kanapą, a komfort jest niewyobrażalny. Słuchajcie, taki dodatek jak ta podusia tutaj, to jest naprawdę, jakby to powiedział mój syn, game changer. No tutaj przykładam głowę do tego zagłówka, no i aż po prostu chce mi się tutaj zasnąć. Olbrzymi samochód, silnik jeden elektryczny ma z przodu, drugi silnik elektryczny ma z tyłu, bateria jest równo rozłożona, niska pod całym samochodem, a żeby komfortowo jeździło się tym ważącym ponad 2 tony 600 kg samochodem, mamy tutaj pneumatyczne zawieszenie. I teraz uważajcie, bo najfajniejsze i najciekawsze jest to, że to pneumatyczne zawieszenie to jest dokładnie to samo, które obecne jest w samochodach marki Audi i w Range Roverze. W moim odczuciu to zawieszenie pneumatyczne w trybie komfortowym, ono jest zbyt miękkie. Nie lubię jak samochód, który ma całkiem solidny prześwit i jest wysoki, ma aż tak miękkie zawieszenie, dlatego w bardzo prosty sposób zmienię sobie to zawieszenie na Sport, a oczywiście do wyboru jest też Eco, jest Custom, czyli tryb, który możemy definiować pod własne ustawienia, jest Allroad, jest też Offroad, ale ja wybieram teraz Sport i nie dosyć, że zawieszenie mi się usztywnia, to usztywniają się mi również inne rzeczy. Na przykład układ kierowniczy, no i oczywiście odpowiedź na pedał gazu, na przyciskanie pedału gazu jest zdecydowanie bardziej czuła i ten samochód staje się dynamiczny. No i to jest niebezpieczne. No. To tyle.
ale nadal to jest samochód komfortowy. To nadal nie jest samochód sportowy, chociaż przyspieszenie do setki, uwaga, wynosi 4,9 sekundy, a to oznacza, że jak wcisnę pedał gazu, no to wiadomo, że od razu samochód wyrywa do przodu i to poczucie dynamiki jest niesamowite. A żeby zajrzeć pod maskę, trzeba to zrobić w stylu BM-kowym, silny w stylu BM-kowym 2 razy. I wtedy możemy zobaczyć, jak wygląda silnik elektryczny, inwerter i tak dalej. No niestety, nie zobaczymy tego. Maska ma teleskopy, ale nie otwiera się jakoś bardzo mocno. Chcemy to otworzyć? Nie musimy tego otworzyć. Znowu oznaczenie. Tutaj jedyne, co możemy zrobić, to nalać płynu do spryskiwaczy. Wszystko jest zakryte. Ale chciałbym Wam pokazać jedną rzecz. Te gumowe panele świadczą o tym, że w tym samochodzie naprawdę zadbano o detale. Widzicie? Te kawałki uszczelek. Wszystko po to, żeby w środku auta było naprawdę cicho. Przy 100 km na godzinę nadal mogę do Was mówić, nie muszę podnosić głosu. Haha, śmieszne, że przy przyspieszaniu słychać taki charakterystyczny dźwięk silnika elektrycznego. Przy 140 oczywiście zaczyna tutaj trochę być głośniej, ale nadal to jest hałas, który nie męczy, nie przeszkadza. No on po prostu jest, bo wielka maska, olbrzymi grill, przesuwamy te masy powietrza tym olbrzymim samochodem, więc to wszystko po prostu musi gdzieś tutaj trafiać do moich uszu. No ale jazda jest przyjemna tym autem. Jak jestem z zewnątrz, to słowem jeszcze powiem o bardzo wielu czujnikach, kamerach. Ten samochód nie ma lidara, czyli nie ma autonomicznej jazdy poziomu 3, ale naszpikowany jest technologią, która tak naprawdę monitoruje całą przestrzeń dookoła tego samochodu i pozwala jeździć w trybie autonomii 2. poziomu. W Chinach pewnie i 3. i 4. W innych realiach robiłem test NIO i muszę powiedzieć, że to NIO zrobiło na mnie też kolosalne wrażenie, ale byłem zdziwiony, że NIO wszystko rejestruje, monitoruje. Widok z każdej kamery jest rejestrowany i przesyłany do chmury, gdzie trafia później nie wiadomo. Pamiętajmy, że mówimy o chińskich samochodach. Tutaj nie mam takiej świadomości, nie wiem, czy tak się dzieje. Jeśli ktoś wie, to dajcie informacje w komentarzach. Może ktoś namierzył, jak to wygląda w samochodach marki Hongqi. Ważna rzecz. Jeśli chcielibyśmy na przykład korzystać z kamery nie internetowej, tylko takiej kamery, która nagrywa to, co dzieje się przed samochodem, nie musimy jej tak naprawdę kupować. Wystarczy tutaj zdjąć tą osłonę i wsadzić kartę microSD i skorzystać z systemu, który jest zamontowany w samochodzie. Proste, żadnych dodatkowych kabli, żadnych dodatkowych urządzeń, nic, po prostu. Nie wiem, czy pan Taylor, który odpowiadał w Rollsie za Cullinana, zaprojektował też wnętrze tego samochodu. Jestem przekonany i wiem o tym, że zaprojektował z zewnątrz to auto, ale na pewno tutaj też poświęcono wiele czasu i naprawdę wykorzystano najlepsze materiały. Tutaj mamy coś w rodzaju drewna. Wygląda to jak prawdziwe drewno. To jest aluminium. To jest amelion. Prawdziwe aluminium, bo jest zimne. Tutaj mamy z kolei prawdziwą skórę i dużo tego piano black. Ale to wszystko jest bardzo ładnie skomponowane i dość ergonomicznie. Zobaczcie, mamy 3, 4 nawet ekrany. 1, 2, 3. Gdzie jest 4? Przed oczyma pasażera. Ten ekran służy tak naprawdę tylko i wyłącznie do systemu rozrywki. To tutaj możemy oglądać filmy, możemy słuchać muzyki i tak dalej, grać w gry, co tylko chcemy, przeglądać internet. I pozdrawiam serdecznie, prawda, wszystkich internautów, bo ten samochód cały czas jest online i systemy i aplikacje, które tutaj są, pozwalają korzystać właśnie na przykład z muzyki, A komu to potrzebne? z sieci internetu i są obeznani z internetem, który ja też znam. czego tamkolwiek chcemy. Ten panel z kolei jest wyłącznie przeznaczony do obsługi klimatyzacji. Tutaj mamy główny panel, na którym możemy oczywiście sterować radiem, ustawieniami samochodu,
definiować, jak ten samochód może się ładować, bo oczywiście możemy ustawiać czy do 80%, czy nie. Oswajamy się z samochodami elektrycznymi i przekładamy sobie to, kalkulujemy sobie, jak ładować samochód, gdzie ładować samochód, kiedy ładować, ile ładować, jak długo, ile czasu to zajmie. Tutaj w przypadku chińskich samochodów nie mamy takiego prostego przeliczenia po podłączeniu przewodu od ładowania. Nie mamy takiego prostego przeliczenia, jak na przykład w Volkswagenie, że z każdą minutą na przykład przybywa nam zasięgu kilku kilometrów. Tutaj to ładowanie podawane jest w amperach, w voltach i trzeba sobie to samemu przekalkulować. No oczywiście są też procenty, ale żeby to było bardziej przyjazne i żebyśmy wiedzieli na przykład, jak mam 20 km do domu i mam zasięgu 3, to przy 5 minutach naładuje mi się zasięgu 20 km. No ale nie jest to tak intuicyjne jak w innych samochodach znanych nam bliżej europejskich producentów. Wszystkie funkcje i szczegółowość tych funkcji jest naprawdę posunięta do absurdalnych poziomów i tutaj możemy sobie wszystko tak naprawdę ustawiać. Na przykład możemy sobie ustawić schowki. Albo ten tutaj, o, tutaj się otwiera schowek, na szyfr. No, żeby jak ktoś gdzieś wejdzie niepożądany, to żeby nie mógł na przykład się do tego schowka dostać. Oczywiście cała masa ustawień dotycząca oświetlenia ambientowego, które kryje się tutaj za tymi panelami. To te panele świecą, nie listwa jest ukryta gdzieś tu, tylko te panele świecą. Mamy też całe mnóstwo ustawień, jeśli chodzi o parowanie samochodu z telefonu z samochodem. Jest Mirror Link, ale też jest Car Apple Play czy Apple CarPlay? Nie będę mówił jak. Czyli Car Apple Play, jest Android Auto. Wszystkie te systemy są. Jak nie pogubić się w tym gąszczu tego wszystkiego? Odpowiedź jest prosta. Hej Honchi! Włącz Słucham? A chcesz się dowiedzieć, jaka jest pogoda? Without saying anything, I'm going. Przyzwyczaić się trzeba także do tego, że po wejściu do samochodu ja niczego nie muszę przyciskać. Nie mam żadnego nawet guzika start-stop. Jedyny start, który pojawia mi się, to na ekranie tym od zarządzania klimatyzacją. I tutaj mogę wymusić uruchomienie samochodu, ale tak naprawdę nie potrzebuję tego robić, bo w momencie, gdy wsiadam do samochodu, to samochód już jest gotowy do jazdy. Jedyne, o czym muszę pamiętać, to jak wychodzę z samochodu, żeby przycisnąć tutaj przycisk stop, bo inaczej samochód cały czas jest uruchomiony. Co tu dużo mówić, epicko. Schowek olbrzymi tutaj, mamy port USB nowej generacji i starej generacji, mamy miejsce na telefon i to nie jest tak, że on tutaj lata. Silny, czy ty to widzisz, to miejsce na telefon? Takie bardzo przyjemne. Włączę, żeby było widać, zobaczcie. Pach i nie lata telefon. Nie ma jedynie ładowania indukcyjnego, bo nie ma go ani tutaj, ani tutaj. Tu są miejsca na 2 cup holdery. I cup holdery też są ciekawe, bo na przykład mamy tutaj taki dodatkowy przycisk, którym zwalniamy, na przykład moja ręka się nie mieści, ale niektórzy mają mniejsze ręce. Możemy regulować sobie głębokość tego schowka i ta głębokość w maksymalnym położeniu... Czy ja wyciągnę rękę? Zobaczcie, w maksymalnym położeniu to jest taki wysoki cup holder. Co zrobić teraz, jak nam tam coś wpadnie? Wystarczy przycisnąć przycisk, raz, dwa i ten cup holder zmniejsza swoją wysokość. Bardzo proste i łatwe urządzenie. W trybach klimatyzacji oczywiście oprócz nawiewów, podgrzewań, wentylacji i tak dalej mamy coś w rodzaju takich predefiniowanych stylów, klimatów i na przykład jeśli wybiorę tryb smoke, no to zobaczcie, co się dzieje. Opuszczają się szyby, otwiera się dach, tak, żebym mógł sobie spokojnie zapalić. Jedynie nie mogę znaleźć tutaj popielniczki. No ale pomijmy ten fakt. Mamy też taki tryb refresh, mamy też tryb, jeśli jedziemy z dzieckiem, wtedy robi się przytulnie i ciepło i mamy także tryb, który przyda się z pewnością przy ładowaniu tego samochodu, czyli przy dłuższym postoju albo nawet 15-minutowym. Mamy tryb drzemki i wtedy robi się tutaj ciepło, miło, przyjemnie. Ha! No, nawet o takich rzeczach pomyśleli Chińczycy.
niesamowite. Dźwignia zmiany biegów przypomina mi trochę dźwignię z Audi. Ona nie jest identyczna, to nie jest kopia, ale widać tutaj inspirację. Ładna, fajnie, dobrze trzyma, dobrze leży w dłoni. Po lewej stronie hamulec pomocniczy i tak naprawdę tych przycisków mamy już dość, bo nie mamy ich wcale. Na kierownicy to są przyciski haptyczne, jak twierdzi Audi, i tylko 2 pokrętła. I to właśnie tymi przyciskami wybieramy najpotrzebniejsze funkcje. Po prawej stronie sterujemy sobie telefonem albo systemem audio, po lewej stronie funkcjami samochodu, bo do aktywnego tempomatu oczywiście jest dźwignia poniżej i do niej mam w zasadzie trochę zastrzeżeń, bo mogłaby być nieco wyżej. Jest oczywiście olbrzymi panoramiczny dach, otwierany, jest roletka, nie tak jak w europejskich niektórych samochodach, że nie ma żadnej roletki. Możemy tę roletkę sobie na przykład zasłonić. Silny już się niepokoi, bo tam kamera wisi, więc... Czy na tak wydawałoby się krystalicznym i niemal idealnym obrazie tego samochodu są jakieś rysy? Są. 2 poważne. Pierwsza to zużycie energii, druga to poważna, ale można by było to obejść, czyli audio. Pierwsza rzecz, zużycie energii. Mam świadomość, że to jest wielki, ciężki, olbrzymi samochód, ale jednak zużycie na poziomie 30, a momentami 40 kW na 100 km to jest spore zużycie. Jadę teraz z prędkością 70 km na godzinę i zużycie energii komputer pokazuje na poziomie 27-30 kW. To jest nadal wolno. Jeśli przyspieszę do, załóżmy, 100 km na godzinę, jedziemy! No to już jest 31-32 kW na 100 km. No to jest sporo. Średnie zużycie, bo tutaj mam średnie również zużycie, no to wychodzi około 34, nawet 35 kW na 100 km. To sporo, biorąc pod uwagę konkurencję, chociaż tak naprawdę ta konkurencja, bo jeśli mówimy o tym samochodzie, no to spalinowa jest. Cullinan ma V12, Range Rover ma V8, Mercedes ma mniejsze silniki, ale elektrycznego, tak dużego samochodu na razie w Europie nie ma, bo tak jak powiedziałem, BMW iX jest nieco mniejsze. Kia EV9, ona jest wielkim samochodem, nie w tej klasie, ale jest wielka, duża i też ciężka. To tutaj pamiętam z jazd testowych, też to zużycie było niestety duże. No niestety, aerodynamika cegły powoduje i masa, że to zużycie jest duże. Więc trzeba to wziąć pod uwagę, bo deklarowany zasięg 465 km jest trudny do osiągnięcia, umówmy się, ale dobrą informacją jest to, że możemy ten samochód ładować w stacjach DC prądem 140 kW. I to jest dobra wiadomość, tym bardziej, że podczas ładowania faktycznie w okolicach 100, a nawet 110 można rozpocząć proces ładowania. On później spada do 80, więc ta krzywa nie jest jakaś super wydajna i nie jest super szybka, ale nie jest to ładowanie wolne. Druga rzecz to audio. System audio tutaj nadaje się do wymiany. Nie brzmi, może inaczej, on brzmi, ale nie brzmi na miarę tego segmentu, na miarę takiego samochodu i tej klasy. Więc to ewidentnie jest do poprawy. No, jakieś pytanie jeszcze? Reasumując, Hongqi ESH9 to samochód na miarę luksusowego segmentu SUV-ów. Dobrze robią, dobrze, wszystko jest w porządku. Olbrzymi, gigantyczny, ale konkurencją dla Rolls-Royce'a to ten samochód nie jest. Dla Bentaygi również świetne wykończenie, kontrowersyjny design, kontrowersyjna nazwa. Czerwony sztandar. Czemu? Kto chciałby jeździć z samochodem, który nazywa się Czerwony Sztandar? No i myślę sobie, że mimo ceny tych 440 tysięcy złotych, co jest abstrakcyjną ceną dla wielu potencjalnych kupujących, no to jeśli porównamy to właśnie z konkurencją, no to tak naprawdę to jest połowa ceny, jeśli nie mniej. No tylko trzeba zdecydować się na chińskie auto i trzeba pokonać w głowie barierę i uwzględnić to przy zakupie samochodu, kwestie gwarancji, kwestie serwisu, bo na razie w przypadku prywatnego importera, jakim jest Polmotor tego samochodu, no to musimy liczyć się, że z serwisem może być nie tyle kłopot, co utrudniony dostęp do sieci serwisowej.
Jest oczywiście gwarancja, to jest 5 lat, to jest 150 000 kilometrów. No ale serwis z pewnością kiedyś może się przydać. Co wtedy? Wtedy zapraszamy do Warszawy. A tego na pewno silny nie da. Pamiętam, testowaliśmy jeszcze w wysokich obrotach, dawno, dawno temu. Pierwszy chiński samochód to był Landwind. No to był dramat. I wtedy właśnie do Polski dotarła informacja, że te chińskie samochody są beznadziejne, ale pamiętajcie, to było z 15, z 10 na pewno lat temu i od tego czasu Chińczycy odrobili lekcję domową, przestali kopiować, nauczyli się, a tak naprawdę europejskie koncerny nauczyły Chińczyków technologii, nauczyły chińskie fabryki, jak produkować, jak dbać o jakość i tak dalej. Teraz z tego zbieramy żniwo. Chyba już koniec, co?